Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage. Hybryda typu plug-in, czyli 1.6 turbo, benzyna, 288 koni, napęd na 4 koła, wersję GT Line w kolorze Magma Red z czarnym dachem. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage, hybryda typu plug-in, czyli 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 288 koni i co najważniejsze 380 Nm momentu obrotowego. AWD, czyli stały napęd naprzód, dołączony napęd na tył z opcją wyboru trybów terenowych, więc przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,8 sekundy. Hybryda typu plug-in, więc akumulator trakcyjny o pojemności 13,8 kWh, zasięg około 70 km i co ważne, zwiększona moc ładowania, bo ładowarka pokładowa ma moc 7,2 kW. Więc ładowanie godzina 42 minuty. Wersja GT Line w kolorze Magma Red z czarnym dachem, więc cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza jakieś 226 300 zł plus 3000 zł dopłaty za lakier za czarny dach. To cena wyjściowa, finalna wiadomo uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Mam tu na myśli m.in. rabat lojalnościowy i to jest właśnie taki przykład. Pan Cezary już trzeci raz wraca do nas po samochód. Po raz kolejny dziękujemy za zaufanie i w sumie drugi raz po Sportage'a w hybrydzie typu plug-in. Więc chyba przedlift się sprawdził. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście inteligentne, adaptacyjne reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów, rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył, kamera 360, a co za tym idzie obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola, czyli blind spot view monitor, system zdalnego parkowania, czyli można rzec, że jest to samochód zdalnie sterowany. Tutaj mamy światła przeciwmgielne, a tutaj radar do hamowania autonomicznego i do aktywnego tempomatu. Ta naklejka oczywiście akcesoryjna. Felgi aluminiowe 19 cali, dedykowane wersji GT Line. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, podświetlane klamki, przyciemniane szyby z tyłu. Zajrzyjmy do środka. Żeby otworzyć samochód, trzeba włożyć rękę w klamkę. Ten tutaj przycisk jest do zamykania, wystarczy go pogłaskać. Tutaj mamy kontrolkę czujnika martwego pola i wykończenie wersji GT Line. Miękko, miękko, miękko. Tutaj jest taki fajny zamsz. Wszystkie 4 szyby oczywiście elektryczne, 2 przednie automatyczne. Składanie lusterek, 2 pamięci fotela kierowcy, cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel do obsługi multimediów i klimatyzacji, indukcyjna ładowarka, podgrzewany fotel kierowcy, podgrzewany fotel pasażera, podgrzewana kierownica i wentylowane fotele przód. Selektor zmiany biegów, shift by wire, czyli przez przekręcenie wybieramy bieg. Parking na środku. Nastrojowe oświetlenie, nastrojowe oświetlenie. Tutaj asystent zjazdu z górki, auto hold, włączenie, wyłączenie kamery. Przez przytrzymanie włączenie systemu zdalnego parkowania. Tym przyciskiem przełączamy między trybami jazdy. EV, HEV i auto. I włączenie, wyłączenie czujników. Za chwilę sobie o tym powiemy coś więcej. Podłokietnik, gniazdo zapalniczki,
Podłokietnik oczywiście miękki i tapicerka wersji GT-Line. Połączenie skóry ze skórą syntetyczną. Boczki to oczywiście skóra syntetyczna, to też, ale tu skóra naturalna. I zamsz tu i tu. Elektrycznie regulowany fotel, oczywiście przednia część fotela góra-dół, cały fotel góra-dół, kąt nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Kierownica skórzana, podgrzewana, dedykowana wersji GT-Line. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy, tryby terenowe i komputer pokładowy. Kierownica oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach, a przy kierownicy łopatki w trybie Eco sterowania siłą odzysku, w trybie Sport do manualnej zmiany biegów, jakby ktoś chciał. Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, otwarcie wlewu paliwa, elektryczny, ręczny i włączenie, wyłączenie systemów kontroli trakcji. Znaczy wyłączenie, bo one zawsze są włączone. Skrajne siedziska podgrzewane, kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, kanapa dzielona 40-20-40, czyli środek można położyć. Na skrajnych siedziskach oczywiście ISOFIXy, a tutaj podłokietnik z 2 uchwytami na kubek. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury. Dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową, sporo na szerokość. A no tak. W hybrydzie plug-in w sumie nie wiem dlaczego, ale otwierane jest to elektrycznie przyciskiem i zamknięte. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Oczywiście można też ustawić wysokość otwierania tej klapy. Roleta, bagażnik. No i tutaj mamy taki mały schowek, bo pod tą wytłaczanką jest akumulator trakcyjny. A tutaj kabel do ładowania. Ten do gniazdka. Gniazdo zapalniczki, składanie oparć, roleta. A tutaj gniazdo ładowania Type 2 i zwiększona moc ładowania 7,2 kW. Nagłośnienie Harman Kardon, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz, ładne ochronne nakładki na progi. Szybki rzut na deskę. Wyeliminowany piano black. Fajnie, nowocześnie. Ale oprócz tego zostało trochę fizycznych przycisków. Fotel pasażera elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany. Wygodny, dobrze wyprofilowany i tak wygląda tapicerka wersji GT-Line. I deska. Nastrojowe oświetlenie, schowek. A tu wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy. Tą poduszkę trzeba wyłączyć. Tutaj na klamce pasażera można również zamknąć samochód. Teraz go nie zamkniemy, bo mamy drzwi otwarte. Wracamy do gry z tymi hybrydami typu plug-in. Po pierwsze dlatego, że wróciły rabaty, a po drugie dlatego, że Kia trochę zaktualizowała cennik i tym razem ta aktualizacja cennika miała miejsce i była w dół. Cyfrowe zegary, blind spot view monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem, head-up display, oczywiście cyfrowy kluczyk 2.0. Tryby jazdy do wyboru mamy Eco, Sport i tryby terenowe Snow, Mud, Sand. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy. Przeniesienie napędu,
przepływ energii. Zasięg 59 km w trybie elektrycznym, 20 w trybie spalinowym. Całkowity zasięg po lewej stronie. Tu był kompas i wskazania z nawigacji, również googlowskiej, a tutaj informacje z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola. Po prawej stronie wskazówka, która nam pokazuje, co się dzieje z energią, czy ładujemy, czy jedziemy eco, czy jedziemy power. Po prawej stronie na dole poziom naładowania akumulatora. A tutaj selektor zmiany biegów, czyli przez przekręcenie wybieramy bieg. Oczywiście z wciśniętym hamulcem. Jeśli hamulec nie będzie wciśnięty, on nas o tym poinformuje. Wsteczny. Informacja z czujników plus informacja z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania w razie ryzyka kolizji. Tutaj kamera wsteczna, dynamiczne linie, rzut z góry. Kamera przednia, rzut z góry. Plus tutaj też była informacja z czujników ruchu. Zasięg EV, stan baterii. Tutaj kolejne rozpoczęcie jazdy i zaplanowane ładowania. Tu można sobie to wszystko poustawiać. Tak, żeby na przykład samochód ładował się tylko w taryfie nocnej. EV, HEV i tryb elektryczny. Jeśli samochód jest naładowany, samochód zawsze startuje w trybie EV, czyli w trybie elektrycznym. Tryb automatyczny, czyli on sam będzie dostosowywał, czy jedziemy na elektryku, czy jedziemy w trybie hybrydowym, czy na spalinowym silniku, zależnie od prędkości, a tutaj wymuszenie trybu hybrydowego. Po co to? No po to, że na przykład jeżeli jedziemy w jakąś dłuższą trasę, to moim zdaniem najlepiej jest włączyć go właśnie w tryb hybrydowy. Wtedy silnik elektryczny wykorzystywany jest jako wsparcie tego silnika spalinowego, tak żeby obniżyć spalanie, a nie za wszelką cenę jechać w trybie elektrycznym. Lusterko fotochromatyczne, system e-call. Możemy zajrzeć jeszcze pod maskę. Silnik spalinowy, 1.6 turbo, 180 koni. Do tego silnik elektryczny, znaczy silnik elektryczny jest tam niżej. Płyn chłodniczy, płyn hamulcowy. Poziom oleju, wlew oleju i płyn do spryskiwaczy. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.